pisk sygnalizatora, zacięcie, mamy branie. Załóżmy, że udało nam się tego karpia wyholować. No właśnie, i co dalej? No, przydają się produkty Carp Care. Co to jest? Są to produkty, które służą, no krótko mówiąc, zabezpieczeniu, zapewnieniu złowionej rybie bezpieczeństwa po wyjęciu jej z wody. No właśnie, bo to jest bardzo istotne. Karpiarze, niektórym nie trzeba o tym przypominać, w odróżnieniu od wielu innych wędkarzy niezmiernie dbają o dobrą kondycję holowanych ryb. I zasada jest bardzo prosta. Karp musi wrócić dokładnie w takiej samej kondycji, w jakiej go wyholowaliśmy do wody, prawda? Dokładnie. I dlatego właśnie Carp Care jest takie istotne. Zacznijmy może od worków karpiowych, prawda? Bo załóżmy, że jest noc, wyholowaliśmy karpia, no i chcemy sobie zrobić zdjęcie rano. Pada deszcz, no, chcemy przechować w miarę bezpiecznie karpia do rana, no i do tego służą worki karpiowe. Ale to nie może być taki każdy worek, prawda? Bo worek karpiowy to tak może brzmieć bardzo tajemniczo. To nie jest tak, że w każdy worek możemy tego karpia, mówiąc tak dosadnie, wsadzić i już, prawda? Nie, to chyba Nie, coś... no nie jest to zwykły jutowy worek. No jest właśnie. to worek ze specjalnego materiału, który jest na tyle delikatny, że nie uszkadza śluzu ryby. Może pokażmy taki worek, bo my tutaj mamy w tej chwili rybę. No, mamy rybę, która została złowiona w nocy. Tak jak powiedziałem wcześniej, padał deszcz. Jedyną rzeczą, o której myślałem, to żeby wsadzić w miarę szybko i bezpiecznie rybę do worka. No właśnie. I tak naprawdę schować się do namiotu, bo hol w środku nocy na deszczu to nie jest Worek nic jest przyjemnego. w czarnym kolorze, to jest chyba ważne, prawda? Tak, no czarny kolor zapewnia zaciemnienie ryby, no i ta ryba się czuje dzięki temu bezpieczniej, tak? Ona się nie męczy, nie dociera do niej światło, siedzi spokojnie. No teraz się na pewno ożywi, bo wyciągamy go, tak, z jego naturalnego środowiska. No ja widzę, że to nie jest taka mała ryba. No ładna rybka, około 15 kg. To jest też normalna sytuacja, słuchajcie, to musicie sobie zdawać sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, że kiedy karp będzie sobie parę godzin w takim worku przebywał i się... On odpocznie, tak? No właśnie. Ryba odpocznie, jest w doskonałej kondycji, nie jest zmęczony holem. No i możemy spodziewać się tego, że on zacznie szaleć na macie, tak? Czyli podsumujmy, jeżeli chodzi o worek, to tak jak widzicie, on jest w czarnym kolorze, ma takie specjalne otwory. Które zapewniają przepływ wody, karp może oddychać. No jakby nie jest wyciągnięty ze swojego naturalnego środowiska. Żadne inne worki nie próbujcie wkładać karpi, tylko przechowujcie je zawsze w takich specjalistycznych workach. Okej, i teraz tak, no, worek to jest jakby jedna kwestia, ale karpia w tym worku nie możemy położyć bezpośrednio w naszym przypadku na pomost. W żadnym wypadku. Tak? Łowimy na pomoście, pomost jest twardy, wiadomo, deski, karp uderzałby głową, na pewno zrobiłby sobie krzywdę. Do tego co mamy? Mamy maty. Jest to mata pływająca, która doskonale sprawdza się zarówno na pomoście, na brzegu, równie dobrze może być używana w wodzie. To jest bardzo istotne. Taką matę bez najmniejszego problemu możemy po prostu wziąć ze sobą do wody, możemy sobie zrobić zdjęcie nad taką matą z karpiem, prawda? Dokładnie, mata pływa, możemy położyć rybę na macie. No myślę, że przy wypuszczaniu ryby będzie widać, jak ta mata pływa. Niezmiernie ważny moment, czyli polewanie karpia wodą, prawda? Bo nie powinniśmy o tym zapominać. Ten moment jest tak naprawdę niebezpieczny dla karpia, no bo on tak naprawdę pierwszy raz spotyka się, ma kontakt z innym środowiskiem, tak? Wyciągamy go z worka. I chyba nie zawsze za tym środowiskiem innym przepada, prawda? No myślę, że zdecydowanie nie przepada za tym środowiskiem. No właśnie. Poleję rybkę. I to jest coś, o czym absolutnie zapominać nie powinniśmy. Nie, bo no wiaderko z wodą powinno stać przy macie, tak? No właśnie, wielu karpiarzy w momencie wyholowania upragnionej ryby jest tak przejętych, podnieconych faktem, że oto właśnie o prostych rzeczach, tak? No właśnie, nie zapominajmy o tym. Warto sobie zorganizować to stanowisko do ważenia i fotografowania ryb, tak żeby mieć wszystko pod ręką, tak? To jest niezmiernie ważna sprawa. Bardzo często się dzieje tak, że stawiamy te nasze maty, te miejsca, gdzie później będziemy robili sobie zdjęcia z karpiami w bardzo przypadkowych miejscach. Nie powinniśmy tak robić. Zasłaniam. Bo musimy pamiętać o tym, że może się zdarzyć tak, że będziemy łowili na przykład w nocy i jeżeli takie stanowisko do fotografowania, do ważenia, do wyciągania ryby zorganizujemy gdzieś tam w krzakach albo z boku, to może być to w ogóle bardzo niebezpieczne i dla ryby przede wszystkim, ale również dla nas. Będzie wielkie, gigantyczne zamieszanie, więc myślę, że
więc myślę, że zróbmy to mniej więcej w bezpiecznej odległości od wędzisk, od namiotu, tak żeby to wszystko odbywało się absolutnie jak najbezpieczniej i najlepiej. Dobra, co dalej? Mamy rybę wyjętą z worka, ryba Tak, leży mamy na ją macie. na macie. No i co dalej? Jeżeli... Znaczy, przepraszam Cię, dwie kwestie. Albo od razu robimy sobie zdjęcie, Pamiątkowe zdjęcie, no Tak. i rybka wraca do wody. ale warto ją zważyć, prawda? No bo to jest, Tak, no jakby to jest jest niezmiernie ważna sprawa. ważna informacja, no ile taka ryba waży. I tak? co wtedy? I słuchajcie, i wtedy coś takiego się przydaje. To jest taka fajna torba do ważenia. No to jest taka torba, która no jest właśnie. przeznaczona do ważenia ryby. Niezmiernie istotną historią jest to, żeby przed włożeniem do niej ryby ją również zmoczyć, tak? Tak, a co jest jeszcze bardzo istotne, że taka torba pozwala rzeczywiście bardzo dokładnie zważyć rybę, ponieważ bardzo wielu młodych karpiarzy waży ryby bezpośrednio na matach. Ja zmoczę A tam. co jest bardzo istotne, kiedy waży te ryby na tych matach, to nie taruje wag. I się okazuje wtedy, że skarpia, który ważył powiedzmy 12 kg, po zważeniu w takiej macie robi się No, robi się sztuka 15, tak? no. Robi się wielką rybę, bo mata, która napiła się wody, może ważyć nawet 5 kg. Dlatego też, słuchajcie, tarowanie wagi jest niezmiernie istotną kwestią i ja myślę, że no jeżeli dla własnej satysfakcji chcemy gdzieś tam odnotować, że złowiliśmy 15, no to okej, ale raczej tarujmy wagi. Jeżeli tak naprawdę chcemy wiedzieć, ile ta ryba ważyła, tak? To warto mieć wagę, która ma tarę, gdzie po założeniu takiego oto przyrządu do worka czy torby do ważenia ryb wyzerujemy wskazówkę wagi. Mariusz, może pokaż pokażmy może. to właśnie No dokładnie. bo tak opowiadamy. To jest taka waga, typowa waga karpiowa, ona ma skalę do 50 kg. No nie, ja myślę, że dzisiaj Na 40 pewno będziemy nie, mówili. nie przekroczymy tej skali tutaj na tym łowisku. powiedzmy, że do 30 kg powinno nam to spokojnie wystarczyć. Waga z tyłu ma pokrętło, którym mogę cofnąć wskazówkę wagi, najzwyczajniej ją wyzerować, cofnąć o tyle, ile waży pojemnik torba do ważenia Co karpi. oznacza, że kiedy karp się tutaj znajdzie w tej torbie, to będzie rzeczywiście Będzie to wiadomo, ile jego waży. rzeczywista waga, tak? I tak jak mówiłem, świetne urządzenie, które pozwoli nam złapać. O! Zrobić coś takiego. O. No i za chwilę I będziemy mogli wtedy po prostu zważyć zważymy. naszego karpia. Kolejny newralgiczny moment, chociaż on się chyba już uspokoił trochę. Więc teraz nie hasa. Słuchajcie, to też musi być mokre. To nie może być tak, że bierzemy taką suchą torbę do ważenia karpi i tam umieszczamy karpia. To też musi być wszystko mokre, aby ryba była po prostu bezpieczna. A, zamykamy. Tak, Jeden zamek. torba ma zamki. Ok. I co teraz? A, tutaj są takie sprytne kółeczka. Dzięki tym kółeczkom, tylko brakuje nam... Jest! Znalazł się. Hak! Spadła. O! Wszystko się udało zrobić. O! Tak. No dźwigaj! Ile? No, moi mili, 16... Za bardzo trzęsiesz. No. Ja uważam, że jeżeli powiemy, że ta ryba waży około 16 kg, to absolutnie tutaj dla nikogo szkody nie będzie. Tak to wygląda. Świetne, dokładne ważenie, bezpieczne dla ryby. Odkładamy. No właśnie, i tak naprawdę teraz pozostaje ta bardzo miła część zasiadki karpiowej, czyli pamiątkowe Robimy zdjęcie. sobie pamiątkowe zdjęcie z rybką. Przenieśliśmy się w troszeczkę inne miejsce, ponieważ warto również przy robieniu sobie zdjęć z karpiem pomyśleć o tym, co jest za nami. O drugim planie, tak? No właśnie, Wasyl wybiera piękne trzciny, czemu nie? Znowu trochę wody, to jest bardzo, bardzo istotne. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Słuchajcie, stosujmy jedną zasadę. Zdjęcie w końcu zrobimy, ryba musi być bezpieczna, czyli mata, torba do ważenia, dużo wody. Wyciągam teraz rybkę proszę. z torby. Mariusz, pomóż, zabierz torbę. Jasne. Dziękuję Ci. No i jest nasz piękny karpik. On się już uspokoił, on już widzę, że Nie, on już zrozumiał, że zaraz wróci do wody. kilkanaście sekund już tutaj leży.
Także już stracił ochotę na skakanie na macie. Piękny, pełnołuski mieszkaniec Gosławic. Ładna, zdrowa rybka. Na szczęście jest z nami drugi Tomasz, który zaraz zrobi świetną fotkę. Tomek, to jest chyba niezmiernie ważne, żeby tego karpia również odpowiednio złapać, prawda? Znaczy takim pewnym chwytem jest trzymanie ryby w okolicach płetwy. Ale nie w skrzela. Nie, no w żadnym wypadku. Ryba ma tutaj taki dołek, w który palce się zapadają i zapewniają pewny chwyt. Aha. No i drugi chwyt gdzieś w okolicach płetwy odbytowej. Proszę. Oj, I jeszcze oj. musisz chwilę poczekać, przyjacielu. Ta ryba jeszcze ma ochotę nam tutaj poskakać Jeszcze nie jest na macie. gotowa. Nie, zdecydowanie jeszcze nie jest gotowa. Ważne jest również to, że jeżeli podnosimy rybę, to powinniśmy to robić w miarę nad matą, tak? No bo ryba może wypaść. No zawsze może nam wypaść, dokładnie. Dokładnie, to nie są żarty. I słuchajcie, jest taki bardzo sprytny zabieg polegający na maksymalnym wyproście rąk, prawda? On w jakiś tam optyczny sposób powiększa rybę. Teoretycznie zwiększa jej wagę, ale to jest chyba kiepski pomysł. Zgodzisz się ze mną? Natomiast jeżeli ryba jest naprawdę duża i ma kilkanaście kilo, to robienie takich cudów jest tak naprawdę niepotrzebne. No tak? właśnie, no bo to jest kwestia tej satysfakcji, prawda? Czy będziemy po prostu... O, proszę, musi być pocałunek. Nie no, buzi to jest... koniecznie musi być buzi. To chyba czas wypuścić naszą rybkę. Wypuszczenie ryby to również nie jest taka czynność, jakby się mogło wydawać, po prostu ją wyrzucimy do wody, bo tak chyba też czasami się zdarza, chociaż trudno w to uwierzyć, ale tak jest, tylko co trzeba zrobić? Nie no, wypuszczamy rybę nie dlatego, że jej nie potrzebujemy. Dlatego, że chcemy ją złowić kolejny raz, tak? Może ją złowić ktoś inny. Ta jedna ryba może zapewnić emocje wielu karpiarzom. Więc powinniśmy ją wypuścić, a nie wyrzucić do wody. Właśnie z naciskiem na słowo wypuścić. Otóż. Zademonstruję, bo I tutaj również dobra mata jest niezwykle ważną kwestią, bo jak widzicie tę matę można teraz tak sprytnie złożyć. układamy karpia głową w tym kierunku. Założę. Ta falbana powoduje, że ona jest spokojniejsza, prawda? Tak, on ma ciemno i tak naprawdę nie rzuca się. Proszę No i bardzo. cóż, bardzo ostrożnie zabieramy rybkę do wody. I tutaj z pełną delikatnością, ostrożnością. Mata jest, jak mówiłem, matą pływającą. No i pomału Proszę bardzo. wypuszczamy rybę do wody. W pełnym zdrowiu, w znakomitej kondycji. O, Mieszkaniec Gosławic. kilka oddechów. Rybka sobie za chwilę złapie wiatr w żagle. Idealnie. Tak to właśnie prawidłowo powinno wyglądać i do tego służy Carp Care.